To wejście na Kilimandżaro jest bardzo dobrą metaforą do tego, co się dzieje tutaj w Roleplagu czasami, bo to jest tak, że bardzo często duże projekty to są rzeczy, które zaczynamy i idziemy kroczek po kroczku. Wsiąść do pociągu, byle jakiego. Wróć, jaki pociąg? Jaki byle jaki? Roller coaster. Zapraszam Cię na pokład roller coastera. Każdy wagonik to kolejne osoby i kolejne obszary pracy w Roleplag. Ruszamy! Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku podcastu. Ja nazywam się Michał Rainczuk, a gośćmi naszymi dzisiaj są... Dzień dobry, Agata Błońska, grafik w Roleplag, jeden z grafików w Roleplag. Dzień dobry, Robert Chudzik, kategorii menadżer od kotew klejanych i mechanicznych. Agata, ja zacznę od Ciebie, bo zdaje się, że masz największe doświadczenie, jeżeli chodzi o przejażdżki rollercoasterem. Powiedz w kilku słowach o swoich przeżyciach związanych z taką przejażdżką. Bo wiem, że ona była dla ciebie znacząca i pamiętasz ją od lat. Tak, mogę powiedzieć nawet, że była Gdzie to traumatyczna. było? Gdzie to było? To było we Włoszech, kiedy byłam młodą bardzo osobą. Pojechałam tam z grupą znajomych i przejechałam się na rollercoasterze pierwszy raz, zamykając oczy, i to był mój największy błąd, ponieważ łzy mi się lały, strach szalał w mojej głowie, wyobraźnia pracowała, więc te łzy były jak u krokodyla. No i zeszłam, trzęsłam się jak galareta. Natomiast postanowiłam, że nie, to doświadczenie nie będzie traumatyczne i nie zostawi śladów w moim mózgu. Ja pojadę raz jeszcze. No i pojechałam raz jeszcze, otworzyłam wtedy oczy i świat zupełnie innymi barwami się... Okazało się, że nie było to takie straszne, jak sobie wyobrażałaś. Tak, wręcz przeciwnie. Okazało się, że w ogóle jaka przejażdżka przyjemna. Chciałbym teraz, Robert, żebyś troszeczkę opowiedział o swojej pracy, a za chwilkę przejdziemy do tego, jak wasza współpraca wygląda, ale Robert, teraz troszkę o tym, jak wygląda podejście Roleplaga i twoje w codziennej właśnie pracy do produktu naszego, który tak naprawdę nie jest produktem. Brzmi to może dla osób niewtajemniczonych troszkę dziwnie, natomiast chodzi o to, że produkt to jest tak naprawdę w tej chwili produkt i usługa, a wręcz usługa, która zawiera produkt, prawda? Dokładnie. Tutaj staramy się dać swoim klientom nie tylko sam produkt, tylko właśnie chcemy klientowi dać pełen pakiet razem z usługą, tak? Czyli zaczynamy od etapu zaprojektowania produktu, gdzie mamy do dyspozycji program do projektowania zamocowań EasyFix, dzięki któremu jesteśmy w stanie zaprojektować dane zamocowanie przy pomocy właśnie naszego know-how. Jest to program robiony u nas wewnętrznie przez dział inżynierów konsultantów i dzięki temu mamy pełną kontrolę nad tym produktem. Wiemy, w jaki sposób się go projektuje. Klienci są w stanie użyć to oprogramowanie w codziennej pracy w taki sposób, żeby jakby zastosować ten nasz produkt bezpośrednio w projekcie, a później na budowie. Czyli tak naprawdę zaczyna się od już pierwszej usługi, bo tak. Zanim wejdzie produkt, można go wybrać i dopasować do konkretnego celu, tak? Dobrze rozumiem? To znaczy produkt już powiedzmy, jak już mamy go w ofercie, produkt ma odpowiednią dokumentację i na podstawie tej dokumentacji jesteśmy w stanie go zaprojektować w naszym oprogramowaniu i to jest dostępne dla klientów całkowicie za darmo. Nasi klienci mogą po prostu korzystać z tego rozwiązania, z tego oprogramowania. Następnie na budowie jesteśmy w stanie również wykonać testy obciążeniowe na przykład tego produktu, jeśli jest takie wymaganie klienta. Później po dostarczeniu produktu jesteśmy w stanie pokazać instalację na przykład tego produktu. Mamy cały dział wsparcia sprzedaży, który takie szkolenia na budowie może przeprowadzić. Również doradcy techniczni mogą takie szkolenia na budowie przeprowadzić jak najbardziej. Później, jeśli chodzi o kolejne etapy budowy, cały czas jesteśmy na budowie, tak żeby pokazywać ten produkt i rozwiewać wszelkiego rodzaju wątpliwości dotyczące tego produktu. Ale to też jeszcze nie jest koniec, prawda? Bo potem jest wsparcie po jakby sprzedaży, tak? I po dobraniu odpowiedniego produktu. Jest ciąg dalszy. Jest w razie czego konsultacja, jeżeli jest potrzebna. W przypadkach, kiedy na przykład testy wykażą, że nie wiem,
można inaczej, można lepiej. Wiem, że najczęściej problemy są powodowane przez nieprawidłowy montaż, których można uniknąć podczas szkoleń, prawda? Tak. Dlatego właśnie oferujemy klientowi pełne wsparcie już na etapie powiedzmy zamawiania tego produktu, gdzie możemy klienta przeszkolić, pokazać mu, jak prawidłowo zainstalować ten produkt w taki sposób, żeby nie było problemów później właśnie z instalacją, z odbiorem tych produktów. Tak? Nasze produkty również są w pełni certyfikowane. Większość produktów posiada europejskie oceny techniczne, deklaracje właściwości użytkowych, więc to też jest istotne dla klienta i w Unii Europejskiej i poza również Unią Europejską, bo jesteśmy tutaj dostępni obecni na wielu rynkach. Cała ta droga, którą przed chwilką opowiedziałeś, też ma taki etap, w którym ty współpracujesz z Agatą. Na czym ta współpraca polega? Jakbyś Agatka ty powiedziała? Z czym do ciebie przychodzi Robert? Robert przychodzi do mnie z różnymi rzeczami, natomiast ja jako reprezentant naszej całej grupy odpowiadam za to, żeby wszystkie rzeczy, które wymagają, wszystkie treści, wszystkie informacje nabrały graficznego kształtu i opracowały materiał w taki sposób, żeby ten materiał trafiając do klienta był jasny, przejrzysty, tak zwanie ładny, ale przede wszystkim był sprzedażowy. Raz. Druga kwestia, żeby niósł ze sobą treści, które będą dla naszych wewnętrznych klientów pomocne właśnie po pierwsze, które nauczą ich tego, czym jest ten produkt, a po drugie, żeby pomagały im oczywiście sprzedaży, bo sprzedaż jest tutaj naszym celem nadrzędnym, tak? Więc te projekty muszą być na tyle interesujące, żeby zawierały wszystkie treści, które są ważne dla końcowego odbiorcy. To jest tak, że Robert przychodzi do ciebie, tupie nogą i mówi, ma być tak? Czy razem pracujecie nad koncepcją materiałów graficznych? Wiesz co, no raczej... Nie bój się, on siedzi obok, ale daleko. Nie, ja się raczej nie boję, ale bywa różnie. Robert akurat jest taką osobą, której nie należy się bać, bo jest bardzo skory do współpracy i bardzo dobrze się z nim współpracuje, więc zwykle to polega na tym, że Robert przychodzi z jakąś już przez siebie przygotowanym jakimś materiałem, na przykład jest to prezentacja, którą my tutaj w swoich rękach troszeczkę opracowujemy, przerabiamy, tak żeby ona wyglądała lepiej i żeby dostosowana była do naszych standardów, ponieważ stworzyliśmy swego czasu system identyfikacji wizualnej firmy Rowplug po to, żeby wszystkie materiały wyglądały jednolicie i żeby wpisywały się właśnie w ten system. Mówisz cały czas w liczbie mnogiej i w sumie oczywiście nie jest tak, że to Agata wykonuje wszystkie prace związane z zapotrzebowaniem na grafikę i poboczne tematy. My dzisiaj siedzimy w pokoju, w którym Agata siedzi na co dzień. Obok nas klikają myszką i stukają w klawiaturę od czasu do czasu Andrzej. Cześć Andrzej. I Krzyś, który jest szefem całego działu grafików. Cześć Krzyś. Ale to nie wszystko, prawda? Bo to jest jeden z pokojów, w których urzędujecie. Obok są jeszcze? Tak, jeszcze są 4 koleżanki. W tym pokoju, w którym urzędujemy aktualnie, jest jeszcze z nami Asia Korzeniewska, która w tej chwili pracuje zdalnie. Obok są 4 koleżanki, które z nami nie współpracują, a współpracuje z nami na stałe jeszcze Teresa, która całkowicie zdalnie pracuje z nami. To niby dużo, ale jednak bardzo mało, bo Robert przed chwilką wspominał o tym, że jesteśmy na rynkach, mogę powiedzieć, całego świata, Robert? Tak, dokładnie. Mam tutaj szereg spółek na wszystkich kontynentach. I to nie jest tak, że każda ze spółek ma swój dział graficzny, tylko wszystkie zlecenia, zapotrzebowanie, konsultacje graficzne trafiają do was, prawda? Tak, jak najbardziej. Okazuje się, że jesteśmy bardzo małym działem graficznym, a potrzeby Rowpluga wszędzie na świecie, w Polsce i na świecie są bardzo duże. W związku z tym ta garstka ludzi, która tutaj jest, naprawdę zajmuje się bardzo wieloma rzeczami i możemy być naprawdę dumni, bo robimy bardzo dużo rzeczy i to są takie rzeczy bardzo poważne i mniej poważne oczywiście, ale jest tych rzeczy bardzo dużo, Bo grafika, tak używamy tego słowa bardzo ogólnie, ale jakbyś powiedziała, bo to grafika to nie tylko to, że zrobisz wizualizację na komputerze, ale też animacje na przykład? Ojej, tych prac Dużo jest tego bardzo, jest, prawda? bardzo dużo, tak. Bo tak jak wspomniałam, dbamy o wizerunek, ale ten wizerunek zaczyna się od małej rzeczy, jaką jest wizytówka. Opracowaliśmy wszystkie materiały, które mówią o właśnie naszej identyfikacji. Od wizytówki, papierów i wszystkich rzeczy, które pozwalają się identyfikować i nam,
i zewnętrznym ludziom z firmą. Robimy oprócz tego, o czym mówił Robert, czyli naszej współpracy, kiedy wprowadzamy produkty, i to jest współpraca na bardzo, bardzo takim szerokim poziomie, ponieważ jak wprowadzamy nowy produkt, to zaczyna się nasza współpraca od tego, że ten produkt dostajemy, on jest ofotografowany. Asia zajmuje się fotografowaniem i to są fotografie produktowe, to są również fotografie wizerunkowe w podłożach, to są fotografie z użytkownikiem, więc to jest taka już na dzień dobry bardzo szeroka gama. Żeby produkt wprowadzony został na rynek, to on potrzebuje wprowadzenia w takim sensie, że karta produktu jest stworzona do tego, że są prowadzone do tego prezentacje, że są karty argumentacyjne. Cały absolutnie wizerunek, czasami akurat w segmencie Roberta nie ma opakowania, przepraszam, oczywiście, że są. Natomiast pomyślałam o Power Toolsach, czyli o narzędziach, gdzie zaczynaliśmy nawet od znakowania, czyli od tabliczek znamionowych na produktach i od walizki, w którą jest pakowany produkt. W związku z czym ta praca jest bardzo szeroka. Ale oprócz produktu zajmujemy się bardzo wieloma rzeczami. Naprawdę, czasami nawet jak sobie tak popatrzę na to z boku, to jestem zadziwiona, że tyle rzeczy się tutaj dzieje, ponieważ opracowujemy na przykład wszystkie Rowplug Academy, oddziały Rowplug Academy, które się na świecie otworzyły. Pierwsza była tutaj we Wrocławiu, ale potem poszły za nią wszystkie inne. Zajmujemy się w tej chwili dosyć mocno marketingiem digitalnym, digital marketingiem, czyli bardzo wiele rzeczy robimy na potrzeby internetu i na potrzeby e-commerce'u. Zajmujemy się rzeczami do PIM-u, czyli do naszego systemu, który będzie połączony ze stroną internetową i ze stroną e-commerce'u. Robimy wszystkie materiały takie, które są publikowane, czyli wszystkie katalogi, wszystkie banery, wszystkie tablice, które wiszą wszędzie na świecie. Robimy różnego rodzaju kampanie reklamowe, billboardy, robimy różnego rodzaju akcje, na przykład z wykonawcą roku. Wszystkie projekty do tego są tworzone tutaj. Agatka, muszę ci przerwać, bo ja wiem, że robicie tyle rzeczy, że tak naprawdę ich wymienianie pewnie by zajęło nam cały program, jak właśnie nie tydzień. Powiedz mi, Robert, ta współpraca z grafikami układa się fajnie i jak ty to robisz, że potrafisz na przykład Agatę zatrudnić w cudzysłowie do swojego projektu, kiedy ona jest przywalona tak dużą pracą, na tak dużą skalę? Jest to ciężkie, ale tutaj masz chody po prostu. Nie do końca, ale to nie zawsze działa. Ale wszyscy się tutaj staramy sobie nawzajem pomagać. Jest cały dział graficzny, z którym ta współpraca układa się bardzo dobrze. Tutaj kwestia po prostu komunikacji, która musi być prawidłowa między nami. Wygląda to w ten sposób, że przygotowujemy wspólnie materiały marketingowe. Ja dostarczam taką merytoryczną wiedzę, natomiast tutaj dział marketingu, dział graficzny dodaje swoje powiedzmy różne wizualne elementy, które pozwalają jakby pokazać ten produkt w fajny sposób. Są to różnego rodzaju karty argumentacyjne, ulotki, prezentacje. Oj, nie zaczynajmy wyliczać od nowa, bo zaraz będziemy mieli znowu tydzień na wyliczanie. Tak. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Również etykiety, które cały czas gdzieś się zmieniają. Teraz na przykład dodajemy nowe oznakowanie dotyczące UKCA, to jest oznakowanie dla Wielkiej Brytanii, więc pracy jest bardzo, bardzo dużo, ale myślę, że jest to wszystko do ułożenia. Tej współpraca układa się naprawdę bardzo fajnie. No tak, wracając do etykiet, to było tego kilka tysięcy i przebrandowialiśmy trochę, zmienialiśmy etykiety, więc trochę tego było. Wraz jakby z rozwojem całej firmy, ty, Agatka, byłaś w niej od dawna. Tak. Co niedawna chciałem powiedzieć. Czyli od czasu, kiedy byłaś młoda i nadal jesteś. Znasz firmę właściwie na wylot. To jest tak, że wraz z rozwojem firmy następował rozwój działu graficznego, jakichś kompetencji do tego dorzucanych? Czy to jest tak, że od początku było tak, jak jest teraz? Nie, było bardzo różnie, ponieważ jak ja przyszłam do Rowpluga, to było tak, że istniał osobny dział graficzny. Wtedy marketing wizerunkowy to się nazywało. Natomiast ja już byłam osobą, która była zatrudniona do konkretnego działu, wtedy nazywanym dywizją zamocowań, tak bardziej po wojskowemu.
Natomiast po jakimś czasie wszyscy zostaliśmy wcieleni do marketingu i od kilku lat działamy w marketingu. Natomiast zmieniało się to bardzo mocno w tym sensie, że bardzo dużo rzeczy zostało zrobione w czasie, kiedy od mojego pierwszego tutaj bycia bardzo dużo nowych rzeczy powstało. Powstała cała Roleplug Academy, Track zaczął jeździć po Polsce Dzięki i po grafikom Europie. oczywiście, dodajmy do tego, że zaczął jeździć, bo to też była wasza robota, prawda? No, Track to był nasz szalony projekt, tak, nasza robota w bardzo dużej mierze. W Ten sensie, Track, to doprecyzujmy, jest wielgachny samochód ciężarowy firmy Roleplug, który jeździ sobie nie tylko po Polsce, ale po całym świecie. po całej Europie na pewno. Tak, Track to jest wielki samochód, wielki projekt. Taki szalony, bo mieliśmy bardzo mało czasu. Track musiał wyjechać. Mieliśmy w zasadzie 2 miesiące na to, żeby ten Track powstał od projektu do finalnego Tracka, do samochodu oklejonego w całości, wymyślenie i pokazanie tego tak naprawdę, czym jest Roleplug na ciężarówce, która jeździ. I to się udało. I zaangażowany był absolutnie cały dział, ponieważ potrzebowaliśmy wszystkich rąk na pokładzie. Ale to się udało, ten Track jeździ do dzisiaj, wygląda dobrze. No jest naszym takim jednym z cukiereczków, z którego możemy być dumni. Robert, wiem, że przyłożyłeś się do przynajmniej z naciskiem na przynajmniej kilku innowacji wprowadzonych jakby pod wpływem twojego impulsu. Wspominałeś o aplikacji EasyFix, która pomaga wam w pracy z klientem, w zaoferowaniu mu szerokiego projektowaniu tego produktu. Dokładnie tak. Natomiast to nie jest jedyna aplikacja, która powstała w Roleplugu, a wiem, że co najmniej jedna powstała na bazie twojego pomysłu. Jakbyś powiedział, dlaczego ona powstała i co to za aplikacja? Jest to aplikacja, która wynika z potrzeb klientów. Klienci po prostu dali nam znać, że potrzebują narzędzia, które pozwoli im policzyć zużycie żywicy. W zależności od głębokości zakotwienia, pręta, jego średnicy, to zużycie żywicy jest różne i klient po prostu chce wiedzieć, ile żywicy powinien zamówić. Do tej pory można było to liczyć ręcznie, można to było liczyć w jakimś prostym kalkulatorze w Excelu, ale tutaj z działem IT podjęliśmy współpracę, żeby stworzyć właśnie aplikację na telefon, na Androida i na iOS-a, która służy do właśnie liczenia zużycia żywicy. Na początku to była dość prosta aplikacja, jednak teraz cały czas rozwijana, pozwala nam na liczenie zużycia żywicy w podłożach różnego typu, w betonie, w podłożach pustych, w murach, dla prętów gwintowanych, zbrojeniowych, z gwintem wewnętrznym również, z zastosowaniem siatek. Także jest to pełna aplikacja, w pełni funkcjonalna, którą klienci mogą zainstalować sobie na smartfonie. Za moment będzie również dostępna w sklepie Play, będzie można ją pobrać oczywiście za darmo i zainstalować po prostu na telefonie i jej używać. Tak? Początkowo mieliśmy do dyspozycji tylko 2 języki, to był polski i angielski. W tym momencie tych języków jest już kilka. Są to języki francuski, włoski, rumuński, węgierski, czeski, słowacki, rosyjski i wiele innych. Po prostu to są języki, z których najczęściej korzystają nasi klienci. Musicie Państwo wiedzieć, że Robert jest taką też chodzącą aplikacją i wiem, że nie tylko ja, ale wiele innych osób w firmie Roleplug często korzysta z wiedzy Roberta, który jest uważany chyba powszechnie za jednego z największych fachowców u nas. Tak naprawdę chyba od wszystkiego. Spotkacie Roberta gdzieś przechadzającego się, chociaż on raczej się nie przechadza, on raczej po prostu pracuje, ale jak go spotkacie gdzieś na korytarzu, to zawsze możecie mu zadać pytanie na przykład, a to jest do czego i dlaczego? No oczywiście. Możesz właściwie obudzony o północy wymienić wszystkie rzeczy podstawowe dotyczące produktów, ale też wspomniałeś mi, że nadal szukasz takich przestrzeni, które ciebie najbardziej kręcą. Powiedz mi, gdzie ty szukasz tej cały czas wiedzy, bo wiem, że cały czas się rozwijasz, szukasz cały czas jakichś informacji, które dla ciebie będą czymś więcej. Oczywiście staram się tutaj bardzo mocno współpracować z naszymi klientami, mieć kontakt z rynkiem, stąd też bardzo często wyjeżdżamy w różne kierunki, tak żeby mieć pogląd na to, co się dzieje, w którym kierunku zmierza rynek, czego jeszcze potrzebujemy, jak potrzebujemy zmienić nasz produkt, jak potrzebujemy poszerzyć na przykład naszą dokumentację, jak potrzebujemy zmienić nasz produkt. Tutaj bardzo mocno współpracujemy z działami R&D. Mamy tutaj 2 działy w firmie R&D. Jest to dział we Wrocławiu, który zajmuje się
kotwami wklejanymi i łącznikami ramowymi. I Ta współpraca na czym polega, jakbyś króciutko powiedział? Spotykamy się i dyskutujemy generalnie na temat nowych rozwiązań, wprowadzenia innowacji właśnie dotyczących naszych produktów, być może nowych produktów, więc ta współpraca odbywa się po prostu na bieżąco. Drugim działem R&D jest dział we Wrocławiu, w Łańcucie, który zajmuje się kotwami mechanicznymi głównie i tam też rozwijamy nowe produkty, poprawiamy obecne, tak żeby dostarczyć klientowi najlepszy po prostu produkt, najlepsze rozwiązanie w danym okresie. Czyli to nie jest tak, że znasz produkt na wylot i na tym się zatrzymujesz, tylko cały czas zastanawiasz się nad tym, jak ten produkt ulepszyć, albo jak go zamienić na jeszcze lepszy. Tak, cały czas staramy się po prostu ulepszać nasze produkty, wprowadzać nowe, które po prostu lepiej odpowiadają na potrzeby klientów, bo tutaj staramy się skupiać właśnie na potrzebach klientów. To klient w mojej opinii jest najważniejszy i to musimy po prostu cały czas o tym pamiętać i dostarczać produkt, którego on potrzebuje. My cały czas jakby rozmawiając o Roleplagu mamy na myśli tego klienta bardzo, bardzo dużego, związanego z dużymi inwestycjami, ale to nie tylko tak jest, bo Agata na przykład też bardzo często współpracuje z działem DIY, prawda? Gdzie klientem jest raczej klient indywidualny, klient, który jest amatorem albo powiedzmy półprofesjonalistą albo profesjonalistą, za którego się uważa. Powiedz mi, czy ta komunikacja wizerunkowa, komunikacja graficzna różni się, jeżeli chodzi o dużego klienta? Mówię dużego, bo każdy jest ważny, jakby wiadomo o co chodzi. Natomiast od tego, który jest jakby domowo wykorzystujący produkty Roleplaga i tego, który go wykorzystuje na wielgachnych budowach gdzieś na całym świecie. Komunikacja tworzona musi być na tyle czytelna, bez względu na to, czy jest pod klienta indywidualnego, czy pod klienta inwestycyjnego, bo tak to rozróżniamy, że ta komunikacja musi być po prostu czytelna, dobrze podana strawnie i no my dbamy o tą stronę wizerunkową, więc jak powstawał cały POS, no to marketing był odpowiedzialny za stronę wizerunkową, marketing z DIY-em oczywiście. Bo trzeba powiedzieć, że my pracujemy właściwie z wieloma działami w firmie. No już w trakcie rozmowy nam wyszło, że Robert i IT i wy i tak naprawdę wszyscy ze wszystkimi współpracują w jakiś sposób, prawda? Tak, współpracujemy ze wszystkimi, bo wszystkim nam zależy, żeby Roleplag wyglądał jak najlepiej, sprzedawał się jak najlepiej, miał jak najlepsze produkty, więc wszyscy gramy do tak zwanej jednej bramki. Powiedz mi jedną rzecz, bo wiem, jak postrzegany jest, zresztą sama o tym wspominałaś, dział grafików i broń Boże, nie mam na myśli żadnych negatywnych skojarzeń, tylko że to są tacy troszkę oderwani od rzeczywistości artyści, którzy robią to, co im wpadnie do głowy i tworzą dzieła związane z promocją, co oczywiście się zdarza, ale też przyznasz chyba, że tutaj jakby nie szaleństwo artystyczne się sprawdza najlepiej, tylko przy tym nawale obowiązków i pracy jednak dyscyplina taka, prawda? Pracy. To znaczy to jest tak, z jednej strony my musimy być trochę szaleni, dlatego że właściwie nasza praca, ciągła zmienność i ciągłe poszukiwanie czegoś nowego, czegoś lepszego nas jakby do tego zobowiązuje. Po drugie, wszyscy graficy mają wykształcenie plastyczne bądź około plastyczne, w związku z czym sami z siebie jakby poszukiwaliśmy, jeszcze nie będąc w Roleplagu, jakiejś tam plastycznej, artystycznej drogi. Więc z jednej strony jesteśmy trochę tacy, bo trochę tacy musimy być, a z drugiej strony jesteśmy bardzo mocno osadzeni w życiu, ponieważ sprzedajemy produkty techniczne, sprzedajemy rzeczy, które są bardzo, bardzo mocno zakotwiczone w świecie, w związku z tym... Zakotwione, tak. Więc musimy się dostosować do tego, co jest tutaj. Natomiast ja myślę, że jedno drugiemu nie przeszkadza, tylko wręcz przeciwnie, tak? Bo nasze pewne myślenie, które nie jest takie poukładane w Excela, tylko pewne trochę wybiegające poza Excela, jest potrzebne do tego, żebyśmy stworzyli dobry projekt. Natomiast to zakotwiczenie, ten Excel jest nam potrzebny do tego, żeby to wszystko miało ręce i nogi. To Excel to jedna sprawa, ale to też, bo wspomnieliśmy między innymi o tym, jak się rozwijała firma i nowe rozwiązania, które się pojawiały po drodze. To są też takie systemy jak Jira, gdzie macie uporządkowane wszystkie zadania, prawda? Tak, jak najbardziej, bo musimy zamykać projekty i nam zależy na tym, żeby te projekty były zamykane, żeby etapy były zamykane,
żeby widać było to, co robimy. A widać, myślę, jest to dosyć mocno, bo wystarczy, że się wyjdzie, nie wiem, przed budynek, to ten budynek jest oznaczony, wystarczy, że się jedzie na targi, no to jest stoisko, są wszystkie materiały dotyczące, sprzedaje się produkt, wszystkie produkty są, wszystkie materiały przygotowane do wdrożenia produktu, czy w ogóle produktu już istniejącego, to są nasze rzeczy. Roleplug Academy to jest nasza rzecz. I Agata znowu zaczęła I tak wymieniać. dalej, i tak Widać dalej, was wszędzie ponieważ po prostu. Widać widać waszą nas- robotę waszą robotę wszędzie, bo was może No niekoniecznie. staramy się, żeby nas było widać i zależy nam na tym, żeby widać było nas dobrze. Umówmy się, to jest takie miejsce, też nie wszyscy o tym wiedzą, że miejsce, w którym jesteśmy, czyli pokój grafików, to jest dla wielu osób, które pracują w firmie, pierwsze miejsce, które odwiedzają z rana przed pierwszą kawą, bo tu zawsze mogą liczyć na to, że zostaną wysłuchani, że pojawi się poczucie humoru, żart i arcyciekawa opowieść. No oczywiście. Powiedzcie mi jeszcze na sam koniec o tym, jak odpoczywacie po pracy, bo wiem, że odpoczywacie. Każdy z nas potrzebuje gdzieś tam chwili oddechu i oderwania się od tej rzeczywistości. Robert, ty wiem, że spędzasz czas aktywnie. Tak, dla mnie tutaj najlepszym oderwaniem się po ciężkim dniu pracy jest jednak aktywność fizyczna. Staram się jeździć na rowerze, staram się biegać, chodzę na basen, również lubię wędrówki górskie. Mieszkam tutaj w Krakowie, więc do Tatr mam naprawdę niedaleko i staram się z tego korzystać, jak tylko czas pozwala. Tatry u ciebie, a broń Boże, również traktujemy wszystko równo, ale troszkę wyżej Agata wędrowała, bo Agata słynie z tego, że jest naszą tutaj podróżniczką i podejmuje, jako się rzekło, wyzwania wszelakie, nie tylko w pracy. Powiedz, Agata, gdzieś ty się wybrała rok temu, tak? Rok temu się wybrałam do Kenii i Tanzanii, żeby wejść na Kilimandżaro. Tak. To nie Jak jest żart. rozumiem, To nie, nawiązujesz to, nie, do to, tego. nie jest, to nie jest żart. Tak. Opowiesz króciutko o tym, jak to wyglądało i jak sobie to wyobrażałaś na początku, jak się skończyło? Na szczęście skończyło się dobrze, bo tam weszłam. Ofiar nie było. Ofiar nie było. Natomiast wyobrażałam sobie to zupełnie inaczej niż było tak naprawdę. Dlatego, że Kilimandżaro jest traktowany jako dość łagodna góra, mimo że jest to najwyższy szczyt Afryki, dach Afryki. Natomiast wszystkim się wydaje, że tam się wejdzie po prostu tak na jednym oddechu i nie ma problemu. No nic bardziej mylnego. Ponieważ już na pierwszym poziomie, gdzie spaliśmy w namiotach, wszyscy sobie zdaliśmy sprawę, to było 3,5 tysiąca metrów, że to nie będzie tak, jak nam się wszystkim wydawało. To nie będzie wejście na rysy. To będzie dużo trudniejsza wyprawa ze względu na rozrzedzone powietrze i na to, że trzeba to wszystko robić powoli i będą różne momenty i takie momenty były. W razie gdyby ktoś był zainteresowany, ja potwierdzam, że Agata może o tym opowiadać mniej więcej przez pół godzinki do godzinki, w zależności od odbiorcy. Warto posłuchać, warto zaczepić się Agaty. Ja tylko jedną rzecz jeszcze o tej wyprawie dopowiem i dopytam. Agata, opowiadałaś mi, że jak już udało się wejść na szczyt, a nawet na tych etapach gdzieś tam trudniejszych po drodze, gdzie tak naprawdę ledwo już funkcjonowałaś, bo szłaś za przewodnikiem i nie wiedziałaś, czy spałaś, czy nie spałaś. To był też ten moment, w którym mówiłaś, że umysł był zupełnie oczyszczony, tak? To skuteczny odpoczynek od wszystkiego, od wszystkich problemów. Absolutnie tak. Myślisz tylko i wyłącznie o tym, żeby iść. To jest jedyna właściwie twoje zadanie w tym momencie. Idziesz za blisko, trzymając się przewodnika, bo bez przewodnika nie da się tam pójść. Idziesz za tym przewodnikiem, nóżka za nóżką, powolutku. I jedynym twoim zmartwieniem jest, żeby dojść, żeby pokonać ten etap, który jest założony na ten konkretny dzień. Czyli troszeczkę tak jak współpraca z Robertem, który przychodzi i ty po prostu idziesz kroczek po kroczku i razem zmierzacie do tego wspólnego celu. Absolutnie tak. Właśnie A Kilimandżaro... potem tracisz przytomność. Na szczęście nie. Potem jest ten moment euforii, że weszłaś, tak? Chociaż on się objawia różnie, tak? Myślałam, że jest bardziej taki wybuchowy i euforyczny. I to wejście na Kilimandżaro jest bardzo dobrą metaforą do tego, co się dzieje tutaj w Roleplugu czasami, bo to jest tak, że bardzo często duże projekty to są rzeczy, które zaczynamy i idziemy kroczek po kroczku. Często taka nieświadomość i tak zwana głupota niesie nas i mamy tyle entuzjazmu i optymizmu, że to jest oczywiste, że to zrobimy, że to nas niesie. Nasze doświadczenie pozwala nam iść i nasze zdolności i nasza psychika
Więc idziemy, kończymy, kroczek po kroczku. Bywają różne momenty, lepsze, gorsze. Czasami trzeba odejść na bok i wziąć głęboki oddech, tudzież napić się Red Bulla. Natomiast jak dochodzimy do końca, jak dochodzimy do zakończenia projektu, to jest po prostu radość i to jest strasznie fajne. I potem siadasz, nawiązując do tego, co na początku, do kolejki raz jeszcze, z otwartymi już oczami. Dokładnie I tak. działasz dalej. Dziękuję wam bardzo za udział w programie. Gośćmi byli, powtórzmy, Robert Chudzik, I Agata Błońska. a ja się nazywam Michał Reńczuk. Dziękujemy. Dziękujemy. dzięki. A teraz otwieramy oczy, poprawiamy włosy i już szykujemy się do powtórki. Podobało Ci się? Opowiedz o przejażdżce rollercoasterem kolegom i koleżankom z pracy. Nie chcesz przegapić kolejnego odcinka? Bezpłatne bilety na przejażdżki czekają na Spotify, w Apple Podcast i innych aplikacjach podcastowych oraz w Roll You Match newsletterze dla pracowników Rollpack.